Moi drodzy, znajduję się dokładnie nad rzeką Neckar. Tam rzeka wpada tam za chwilę do Renu. Jestem na starym moście w Heidelbergu. A co mnie tutaj przyciąga głównie? Tam z tyłu. To są największe ruiny, które widziałem i najładniejsze. To będzie moja taka terapio-ruinowa przygoda, film. Aż trudno uwierzyć, że to niewielkie dziś miasteczko to właśnie Heidelberg. Kiedyś stolica potężnego palatynatu. To tutaj elektorzy decydowali o losach Rzeszy. Ale historia rzadko bywa łaskawa. Heidelberg pamięta dni, gdy z tych ulic nie było czego zbierać. Rok 1693. Armia Ludwika XIV nie zostawiła tu kamienia na kamieniu. Miasto zostało spalone niemal do gołej ziemi. Ten most, po którym idę, on też został odbudowany. Podczas II wojny światowej Niemcy go wysadzili, jak nadchodzili alianci. Tutaj Wam jeszcze coś pokażę między tymi dwoma wieżami. Widzicie, tam jest małe mieszkanko. Kto tam mieszkał? Strażnik, za darmo, pracował. I dali mu mieszkanie, żeby całymi dniami i nocami siedział tam i pilnował. Coś w rodzaju naszego dróżnika. Kiedyś u nas na kolei też dróżnikom dawali te domki małe przy szlabanach i tam całymi rodzinami mieszkali. Czy ten dróżnik miał kiedyś urlop? Nie wiem. On zapewne też nie wiem. A, można i tak. Co my tutaj mamy? Wiele turystów przy tej małpie. Niestety takie warunki pracy. To, co oni tutaj głaszczą, to było po prostu zwierciadło, żeby jak ludzie tu przychodzili, żeby mogli się po prostu głaskać. Zwierciadła nie ma, potłukło się. No nie wiem, nie do końca zaraz Wam powiem. Postawili tutaj taką po prostu małpę wstrętną, okropną. Tył mostu jest w tamtą stronę i ona jest odwrócona swoim tyłem do mostu. Dlaczego? Jak ludzie tutaj wchodzili do tego miasta, czyli z tamtej strony, musieli być nieserdecznie witani. A oni strasznie nie lubili z tamtej strony, bo to Palatyna, z tamtej strony nie lubili biskupów. Stąd pomysł, żeby po prostu małpę postawić. Tu jeszcze jest taka fajna mała rzecz, nie wiem czy widać mnie tutaj, bardzo dużo ludzi mam, o tutaj widać. Tutaj małpa jeszcze pokazuje po prostu rogi, czyli ona jest naprawdę straszna. W zwierciadle miałeś się przeglądnąć, czy nie jesteś przypadkiem diabłem, albo to taki demon. No rogi, u nas rogi, metalowcy robią rogi, a Niemcy mają tutaj fajne określenie na to, Gabelpommes. Gabelpommes to jest widelec do frytek. Też chyba se tak zrobię, jak te dziecko. No. Idziemy dalej. Idziemy pod uniwersytet, ale nie po to, żeby podziwiać architekturę. Szukamy miejsca, które było postrachem, a potem dumą tutejszych studentów. Studentkarcen. Więzienie studenckie. Dlaczego studenci o zdrowych zmysłach sami wpisywali się na listę aresztowanych? Bo ten karcer był to od zawsze. To był ich świat, do którego po prostu przywykli. Ale w 1914 roku ogłoszono koniec.
karcer miał zostać zamknięty na stałe. Wywołało to taki wstrząs, że z czystego sentymentu pozwolono mu działać jeszcze przez 2 lata. Studenci dobrowolnie szli za kraty, byle tylko zdążyć przed ostatecznym zatrzaśnięciem drzwi. Przy piwie i jedzeniu zamawianym z miasta celebrowali ostatnie chwile tego miejsca. Chcieli za wszelką cenę zostawić po sobie ślad na ścianie, zanim ich studencka legenda zmieni się w martwe muzeum. A, to są te ramki. Zobacz, oni je tutaj wyrzeźbili i wsadzili do środka. Drei Wochen Brandhotel. Ja jeszcze zapomniałem właśnie zapytać, który uniwersytet był pierwszy w Europie. Ten uniwersytet w Heidelbergu był pierwszym, ale w Niemczech. I Niemcy się tym szczycą. Jeden z ładniejszych budynków w Heidelbergu. Widzimy tutaj kolumienki greckie, dużo rzeźbień, geometria. Jaki to styl? Na pewno nie barok. Jest to renesans. Jak on powstał? Też na zasadzie wojny protestanckiej i katolickiej. Protestancki Francuz w swoim kraju był troszeczkę piętnowany. Przyjechał tutaj, ten kawałek ziemi dostał, czy wykupił i wybudował kamienny hotel, bo to jest hotel Ritter. Kto mógł wybudować kamienne hotele? Bo przecież była w ogóle zgoda króla, innych władców. Chłop sobie tak nie mógł przyjść i wybudować kamienny hotel. Jeszcze do tej rodziny. Widzicie tam 2 barany? To tutaj przyjechała właśnie rodzina baranów. Hotel od tamtego czasu dalej funkcjonuje. Kto go budował? Bogaci. I po niemiecku funkcjonuje, w polskim tak raczej nie. Po niemiecku funkcjonuje takie słowo fajne Steinreich, czyli kamienno, Stein to kamień, kamienno bogaty, Reich to bogaty. U nas można by powiedzieć bogaty jak, nie wiem, z bajki, książę z bajki. My tak raczej nie mówimy, a u nich to jest kamienno bogaty. No. Widzicie tutaj wszystko praktycznie kamienne, bo to co widzimy, cały Heidelberg to jest 300 lat. 300 lat mają po prostu, no 320, 350 te budynki. Cały Heidelberg został spalony. Wcześniej to były, powinniśmy widzieć, mury szachulcowe. Główny kościół w centrum. Zwróćcie uwagę na jego ściany. Między potężnymi przyporami od średniowiecza wciśnięte są małe stragany. To nie są tymczasowe budynki. One dosłownie wrosły w te mury. Tu są precle. Zobaczcie. Nie wiem, czy widać w kamerze wielkość precla. Tu na straganie piekarze sprzedawali swoje precle. Można było go przymierzyć do miary, czy się
zgadza. Tutaj tutaj jest ten precel później troszeczkę mniejszy i jeszcze mniejszy. Spowodowane to było nieurodzajem, więc tą normę jakościową pomniejszyli. A czemu nie ma dalej? Bo dalej został Heidelberg napadnięty i spalony. Ciekawostka do tego kościoła. Tutaj, gdzie siedzę, mniej więcej na środku tego kościoła, był mur. Tak naprawdę. Jedna strona należała do protestantów, druga strona należała do katolików. Kościół był naprawdę przez około 200 lat podzielony. Murem podzielony. Tutaj mamy ładny plac. Kamienicę i postawili fontannę, sokół, a na tej fontannie Matka Boska, Maryja, Królowa. Kraj podzielony, protestanci, katolicy i nie w byle jakim ładnym miejscu postawili im to, a tam na tle są ruiny. Idziemy na ruiny. Ojeju, jaka kolejka. Tutaj, tu będziemy wchodzili, ja nie chcę nic mówić, ale na piechotę to my byśmy poszli już tam dawno. Hier, nach links. Tak, cały widok na Heidelberg. Kościół, rzeka Neckar i most, na którym byliśmy. Kijk, letzte Mal ich war. O! No właśnie, zaraz zobaczymy, czy mogę robić filmy z ręki, czy nie mogę. Tak. С палочкой то не пустили бы, поговорили, то Павел может кого-то вбить. Z gimbalem mnie nie puścili, bo powiedzieli, że mogę komuś wbić, ubić. Trudno. Zobaczymy, czy ja jeszcze jestem stabilny z ręki. Ale zobaczcie na ten dziedziniec. Jest duży, ogromny, potężny. Ten dziedziniec to serce dawnego Palatynatu. Budowali go przez 300 lat, a z fasad wciąż spoglądają na nas dawni władcy zastygli w kamieniu. Potem wystarczyła jedna burza i uderzenie pioruna, by dopełnić dzieła zniszczenia po francuskich wojnach. Nigdy go nie odbudowano, koszty były zbyt wielkie, a władcy woleli nowocześniejsze pałace. Tak powstała najpiękniejsza ruina Europy, która do dziś budzi respekt swoją surową, niemiecką potęgą. Ta mi się tak nie za bardzo podoba kamerka, ale ma gimbala. No, dawaj ostrość na nią. Nie chcesz? Ale wchodzimy do środka, więc
Zobaczcie, jaka tutaj jest wielka beczka. Ogromna. Heidelberg szczyci się z największej beczki do wina. Ale ta, kiedyś się dałem nabrać, myślałem, że ona jest wielka i największa. Ale przejdziemy się za te jedno małe pomieszczenie i zobaczcie, to jest ta sama beczka, tylko jej końcówka, co jest tam. Ja jeszcze się tak spróbuję odwrócić tyłem. Tutaj widzimy w środku, to jest największa beczka, no, można by powiedzieć nawet w Europie, czy nawet na świecie, nie jestem pewien. Ma 220 tysięcy litrów, dokładnie 221 763 litry wina mieści. Ona była nie największa, ta beczka, ale że pomieszczenie tutaj w środku wymagało, żeby zrobić taki obwód. Większą była beczka wtedy w Saksonii, tylko ta w Saksonii już nie istnieje, ta w Saksonii się rozleciała. Na górze jest pomost taneczny, zamontowano, żeby nasz hrabia, król, książę mogli na wesoło się pobawić. O! Prima. Perkeo. Ten mały karzeł, krasnol, ściągnięty specjalnie z Francji jako nadworny błazen, żeby zabawiał po prostu tutaj ludzi na tych tanecznych. On tutaj miał pracę, mieszkał tutaj i codziennie musiał tutaj przebywać. Nie tylko przebywać, ale codziennie wypić z tej beczki 7 litrów butelek. Legenda głosi, że karzeł zachorował. Lekarz mu kazał pić tego dnia nie wino, a wodę. Następnego dnia nasz błazen umarł. Chłopi, którzy mieli tam jakieś winnice, wyprodukowali wino, mogli tutaj przyjść i wino oddać do tej wielkiej beczki. Więc w tej beczce nie był jeden gatunek wina. To było wszystko pomieszane, czy Riesling, czy inne, i dostawali oni za to pieniądze w zależności od jakości wina. Jakość wina, 7 butelek, to on. Hallo, zwei Heidelberger Riesling trocken. Ja. A Flasche Wilkanau nehmen? Leider nicht. Leider nicht. Okay. Bitte schön. David, oder muss ich noch was? Zum Wohl. Koniec siedzenia w lochach. Wychodzimy zobaczyć świat. A uwierzcie mi, tutaj jest na co patrzeć. Przed wami ten gigantyczny, zamkowy taras. I ten widok. Dolina Neckaru. Chodź, chodź. O, jest. Jest tutaj ten punkt.
O, tutaj w tym miejscu. Idealnie pasuje na moją nogę. Tu nawet jak tak jest piękna noga. I tutaj widzicie tą fasadę całą. I tutaj legenda mówi tak. Pewien rycerz tam do królewny przyszedł do komnaty i szedł król tu sprawdzać królewnę. I on w popłochu wyskoczył przez okno i to ponoć jest jego ślad. Так пасує до тебя. Idealnie mój rozmiar, tak. Idziemy jeszcze zobaczyć ogród.